Witam wszystkich. Wymiana uszczelki miski olejowej, silnik M43TU. No chyba nie muszę przypominać o spuszczeniu oleju. W międzyczasie jak olej tam sobie cieknie, pozbywamy się dolotu pasków. Od razu odkręcamy bagnet, tu jest jedna taka śrubka, która go trzyma. Do bagnetu jest też przypięty przewód elektryczny, także warto go odpiąć. On się trzyma na takich metalowych klipsach, wystarczy lekko palcem podważyć i wyciągnąć w bok. Co prawda bagnetu i tak nie wyciągniemy, bo będą nam tutaj klamoty z kolektora przeszkadzać, no ale możemy go przynajmniej podnieść choć trochę. Nawet jeżeli nie zmieniamy poduszek silnika przy okazji, to i tak warto je od góry odkręcić. W ten sposób będzie nam potem łatwiej wszystko montować. No i oczywiście potrzebujemy tak zwaną belkę do podwieszania silników albo jakiegoś tam żurawia. Tutaj mamy ucho do podwieszenia tego silnika. W zestawie są takie najczęściej metalowe haczyki. To jest jakaś tania belka z Allegro za parę stówek. Tak naprawdę one są wszystkie z tej samej fabryki w Chinach, także nie ma co przepłacać, a naprawdę wystarczy do takiego czegoś. Upewniamy się, że ta belka jest w miarę równo ustawiona, żeby to było w miarę prostopadle do siebie. Warto też zwrócić uwagę, czy ten metalowy hak nie zapiera się gdzieś o plastikowy kolektor, tak żeby cała masa silnika nie wisiała na plastiku, tylko faktycznie zapierało się to o metalowe ucho. Ten silnik jest na tyle lekki, że wystarczy nam dosłownie samo kręcenie tą śrubą, żeby go podnieść. Nie trzeba sobie nawet lewarkiem od dołu pomagać ani nic. I też nie musimy go podnosić wysoko, wystarczy dosłownie 1-2 cm, tak żeby tylko zdjąć masę silnika z poduszek. No i musimy też całe auto umieścić na kobyłkach. W zasadzie wystarczy sam przód, nie trzeba tyłu podnosić, także dwie kobyłki z przodu. Można je podnosić, jak już belka na silnik będzie założona. No i chcemy mieć taką sytuację jak tutaj, dwie kobyłki z przodu i belka na silniku, silnik podniesiony. No i wreszcie się można brać za rozkręcanie. Jeżeli mamy ksenony, to tutaj będzie czujnik wychylenia wahacza. Wystarczy odpiąć od niego wtyczkę, nie musimy go odkręcać. Po pierwsze trzeba się pozbyć tej płyty wzmacniającej od dołu. Tutaj akurat jest coupé, dlatego jest taka płyta, natomiast na przykład w sedanie będzie inaczej wyglądała. No ale tak czy siak trzeba ją odkręcić. Wszystkie śruby jakie widzimy. Od razu pamiętamy o odpięciu czujnika poziomu oleju i odkręcamy też mocowania przedniego stabilizatora. Ponieważ tutaj jest automat, jak widać stabilizator wisi na przewodach od chłodzenia oleju ze skrzyni. W manualach jest oczywiście lepiej, bo nie ma tych przewodów, więc będzie można to niżej opuścić. Musimy też rozpiąć kolumnę kierowniczą. Jeżeli ta śrubka akurat nam krzywo gdzieś się kieruje, no to można po prostu kierownicę trochę obrócić, no i w ten sposób sobie ułatwić do niej dostęp. Oczywiście jak już to rozepniemy, no to nie kręcimy kierownicą, dzięki temu wciąż będzie prosto pokazywać i jak prosto będą koła. Ja odkręcam też poduszki od dołu, ponieważ będę je wymieniał, natomiast jeżeli tego nie robimy, to i tak można poluzować te nakrętki chociaż trochę. Dzięki temu możemy sprawdzić, czy masa silnika już nie leży na poduszkach, po prostu będziemy w stanie je ruszać swobodnie. Musimy też odkręcić pompę wspomagania. Ja tutaj odciągam sobie napinacz, żeby mi nie przeszkadzał. Odciągam go na tyle daleko, żeby móc zablokować go w pozycji takiej odciągniętej. Tutaj z boku jest takie ucho, przez które można włożyć jakąś śrubkę albo gwoździa. No i trzeba go odciągnąć i tam trafić sobie w ten otwór. Trzeba też odkręcić koło pasowe od pompy wspomagania, no to są te 3 śrubki. W zasadzie lepiej to zrobić, jak jeszcze pasek jest na miejscu. Ja oczywiście o tym zapomniałem. Pompa wisi na takim tutaj uchwycie. Widać 3 śruby, 4 jest tam za napinaczem, no i odkręcamy te dwie górne. Nie musimy opróżniać układu wspomagania ani nic takiego, po prostu odkręcamy pompę, ona sobie będzie wisiała na przewodach.
No chyba, że nasze przewody są w stanie tragicznym i popękanym, no to wtedy może warto by było je wymienić, ale jeżeli są ok, to nic im się nie stanie. Tutaj jest jeszcze taki uchwyt przykręcony do miski, który trzyma te przewody oleju z automatu. Wiadomo, w manualu tego nie będzie, no ale pompę i tak trzeba zdjąć, żeby się dostać do śrubek miski olejowej. Tak samo drugi uchwyt, który jest z tyłu miski. Odkręcamy te tuleje przednich wahaczy. Upewniamy się raz jeszcze, że silnik jest już podwieszony. Jeżeli jest za nisko, no to zawsze tam można troszkę jeszcze dokręcić. No i w zasadzie jesteśmy gotowi, żeby opuszczać dolne sanki. One są przekręcone na 4 takie duże śruby. A tak swoją drogą, tutaj te dwie śrubki, które widać, trzymają maglownicę. Ich nie ruszamy, dzięki temu nie będziemy potem musieli robić zbieżności. Najlepiej sobie podstawić jakiś lewarek, minimalnie docisnąć. No i bierzemy jakąś przedłużkę i rureczkę, no i odkręcamy te 4 śruby. Tak naprawdę nie powinno być problemu, one nie są aż tak mocno dokręcone. No i jak już odkręcimy wszystkie 4, no to można opuszczać cały dół. Zwracamy uwagę, czy krzyżak kolumny kierowniczej się rozłączył, czy pompa wspomagania się gdzieś nie zaczepiła, jakieś tam zaczepione kable i tak dalej, i tak dalej. No tutaj akurat jak widać stabilizator wisi na przewodach olejowych od skrzyni, także kolejna przewaga manuala. No i miskę mamy w zasadzie na wierzchu, tutaj jeszcze jest przyczepiony taki uchwyt do przewodów paliwowych, także trzeba będzie jeszcze odkręcić. No i tak poza tym oglądamy, czy tam nie ma jeszcze jakichś kabli, zaczepów, uchwytów i tak dalej. No i można w zasadzie brać za odkręcanie. Po pierwsze, sama skrzynia jest przykręcona do miski 3 śrubami. I tutaj w dzwonie skrzyni biegów widać takie 2 otwory i tam też są 2 śrubki, które trzymają miskę olejową. Najlepiej od nich zacząć, żeby o nich nie zapomnieć. To są takie długie śruby, one się różnią od pozostałych. No i pozostaje odkręcenie wszystkich 18 śrubek. Tutaj jest jeszcze 19, taka najdłuższa śruba w tym miejscu z przodu. No jak już wszystko wykręcimy, powinniśmy zostać z czymś takim. 3 śrubki ze skrzyni biegów, ta jedna najdłuższa, którą teraz pokazywałem. No i te 2 śruby z otworów w skrzyni biegów i 18 krótkich. Ja tu mam 17, jedną zostawiłem przykręconą, żeby jeszcze trzymała miskę. Miska pewnie będzie przyklejona. Nie wpychamy śrubokręta gdzieś tutaj, ale tutaj z tyłu są takie wytłoczenia i tutaj można kawałek włożyć i lekko podważyć. Oczywiście nie wpychamy tego śrubokręta nie wiadomo jak głęboko, bo tam dalej też jest powierzchnia uszczelniająca, no ale kawałek można włożyć. To samo jest z drugiej strony, też można podważyć. No i tutaj niestety automat, więc te przewody, które są z boku, mocno utrudniają ściągnięcie miski. Także kolejna przewaga manuala. W manualu by to było dużo prostsze. Jak już miska będzie trochę w dole, no to bagnet będzie można łatwiej wyjąć. No i podziwiamy nasz silnik. Tutaj oczywiście od dołu jest powierzchnia uszczelniająca, trzeba to będzie dokładnie oczyścić. Tam mi został kawałek starej uszczelki jeszcze przyklejony. Tak poza tym podziwiamy, czyścimy, zmieniamy panewki. No i to w zasadzie wszystko, co tu można zrobić. Tutaj przy skrzyni jest taka blaszka, jak widać troszkę się wygięła, ale to nie jest żaden problem, ona niczego nie uszczelnia. No i dobra, mamy naszą miskę. Po pierwsze zwracamy uwagę na ten otwór, gdzie wchodzi bagnet. Tutaj powinna być uszczelka, taki mały czarny o-ring, który najprawdopodobniej gdzieś tam zostanie zakopany pod syfem, także trzeba go wydłubać. Dobrze jest go wymienić, ale jeżeli nie mamy nowego, no to od biedy można założyć ten stary. Dobra, i patrzymy dalej. Tutaj jak widać są takie uchwyty, do których wchodzą normalne, zwykłe śruby, na których są te uchwyty poprzykręcane do miski, także można je powyjmować. Na dole mamy czujnik poziomu oleju. Jeżeli nie mamy do niego nowej uszczelki, to najlepiej go w ogóle nie dotykać, nie odkręcać. Jeżeli mamy, no to można śmiało odkręcić, wyciągnąć. W misce oczywiście syf, trudno się dziwić po tylu latach, także dobrze by było to wszystko czyścić. Jeżeli będziemy ten
ten plastikowy smok odkręcać, no to uważamy, bo to już po tylu latach bycia grzanym i chłodzonym ten plastik już jest dość kruchy, także delikatnie, żeby sobie tego nie połamać. Tu jest oczywiście na dole siateczka, także czyścimy to z syfu, zbieramy jakieś zagubione nasadki, silikon i tak dalej, i tak dalej. No i jak już nam się znudzi czyszczenie miski, składamy wszystko z powrotem, upewniamy się, że ta uszczelka i ta powierzchnia jest czysta. No i na koniec najważniejsze, czyli tutaj trzeba przygotować miejsce na uszczelkę. Upewniamy się, że ten rowek jest czysty. No i mamy nową uszczelkę. Pasuje tylko w jeden sposób, więc nie da się jej źle założyć. Zwracamy uwagę, żeby ją docisnąć równo po całym obwodzie. Ona ma tam takie pogrubienia, także nie będzie nam sama wypadać. No i trzeba dać troszkę jakiegoś silikonu, uszczelniacza na tutaj te łączenia krawędzi, tutaj jak widać. Akurat w tych silnikach jest przygotowane miejsce na uszczelce, gdzie można nałożyć trochę silikonu, jest taki gotowy talerzyk. I po prostu wypełniamy tą miseczkę silikonem, nie musimy tutaj walić nie wiadomo jak dużo. No i oczywiście pamiętamy, żeby obsłużyć tak wszystkie 4. No i oczywiście czytamy instrukcję silikonu, którego używamy, może trzeba będzie trochę poczekać przed montażem. No i jak już możemy składać, pamiętamy o tym, że tutaj te wypustki trzeba założyć aż za skrzynię i potem lekko wsunąć, żeby to się dobrze ułożyło. Pamiętamy też o wyczyszczeniu bagnetu, no i zmieniamy ten o-ring albo dajemy ten stary. Najlepiej zanim jeszcze dociśniemy miskę, to sobie od razu wycelować bagnet i go tu włożyć. No i potem jest już oczywiście tylko kwestia dociśnięcia tej miski, złapania śrubkami. Przypominam, że ta jedna najdłuższa śruba idzie tutaj z przodu w to miejsce trochę niżej.
No i możemy przykręcić wszystkie te śruby miski, nie dociskamy ich jeszcze tylko tyle, żeby się oparły o miskę. Dokręcamy te 3 śruby od skrzyni biegów, też ich jeszcze mocno nie dociągamy, tylko lekko, żeby docisnąć. Teraz możemy dokręcić wszystkie śruby miski olejowej, 10 Nm. To naprawdę nie jest dużo, także jeżeli nie mamy klucza dynamometrycznego, no to też nie ciągniemy na siłę. No i pozostaje pozapinać całą resztę, wtyczka od czujnika oleju, jakieś tam śrubki, które były z boku miski, wszystkie uchwyty, które były do niej przykręcone i tak dalej, i tak dalej. No i możemy w zasadzie podnosić sanki. Zwracamy uwagę na kolumnę kierowniczą. Ona pasuje do tego krzyżaka tylko w jeden sposób. Tutaj nawet widać takie wycięcie na śrubę. No i same sanki, tutaj widać takie tuleje, które tutaj pasują do tych otworów. Da się to też tylko włożyć w jeden sposób poprawnie. Te śruby w zasadzie powinno się wymieniać na nowe. Klej do gwintów też nigdy nie zaszkodzi. No i auto można w zasadzie opuszczać już z kobyłek i ściągnąć tą belkę z silnika. Jak już będzie stało swobodnie na kołach, to można dokręcić stabilizator. Pamiętamy o dokręceniu poduszek silnika i dokręceniu śrubki, która trzyma bagnet. No i pozostaje cała reszta z przodu, czyli dokręcić do końca pompę wspomagania, założyć koło pasowe itd., itd. No i na koniec jeszcze to dolne wzmocnienie. Tutaj te śruby też powinno się wymieniać za każdym razem. No i chyba już pozostaje tylko dolać nowego oleju albo starego, wymienić filtr i tak dalej, odpalić auto. No i jeździmy trochę, robimy jakąś krótką trasę albo kilka dni później patrzymy na miskę, czy tam gdzieś nie podcieka. Jeżeli będzie jakiś mały wyciek z jednego miejsca, to można sobie 1 lub 2 śruby od miski olejowej jeszcze dokręcić. No i myślę, że będzie ok. Dzięki za uwagę, pozdrawiam.